Witajcie. Dziś przez całą audycję będziecie widzieli tę grafikę, która jest, od razu dodam, nieco przekłamana, celowo nawet przekłamana, ale ona daje pogląd na jedną z najistotniejszych cech rynku mieszkań. A dlaczego tę grafikę pokazuję? Pokazuję ją dlatego, że poprzez właśnie pryzmat tej cechy omówię czynniki wpływające na ceny mieszkań i na to, że niektórzy, przepraszam, chyba nie do końca rozumieją, o co na tym rynku chodzi. Rozumiem też Wasze opinie po ostatniej audycji, zawiedzione tym, że ja nie pokazuję dramatycznej zapaści na rynku mieszkań. Mówiłem na ten temat wielokrotnie, że spadek będzie, ale też nie można kłamać i nie można mówić, że za kilka lat będzie sytuacja inna i rozważymy tę sprawę w perspektywie dziś, za kilka lat i za lat kilkanaście. A jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj ten kanał. Zachęcam również do wchodzenia na stronę cement24.pl, gdzie zresztą linki Wam zamieszczę. Jest wiele audycji, które odnoszą się do poszczególnych fragmentów tego filmu. Zacznijmy od wyjaśnienia tego, co pokazuje ta grafika. Ona pokazuje istotną cechę rynku nieruchomości, czyli to, że popyt na rynku nieruchomości, na rynku mieszkań może z wielu różnych powodów zmienić się niemal z dnia na dzień. Może wzrosnąć, ale może też spaść. Natomiast podaż mieszkań na rynku nieruchomości nie zmienia się z dnia na dzień. Zmiana podaży, jeżeli wzrasta popyt i chcemy mieć więcej mieszkań, to musimy kilka lat poczekać na odpowiedź budownictwa na takie potrzeby. Natomiast jeżeli ludzie wyprowadzają się z jakiejś miejscowości i nie chcą w tej miejscowości już kupować mieszkań, no to nagle zostajemy, ci właściciele, można powiedzieć, zostają z ręką w nocniku. Mają mnóstwo nieruchomości, z którymi nie mają co zrobić, bo przecież mieszkania nie przeniesiesz z jednego miejsca na drugie. I to jest druga bardzo ważna cecha rynku mieszkań, który jest lokalny. A lokalny jest na przykład dlatego, że skoro masz pracę w Warszawie albo w Gdańsku, to nie chcesz mieszkać w Wałbrzychu. I to nie dlatego, że w tym kontekście Wałbrzych jest jakiś szczególnie zły. Po prostu on jest daleko od obu tych miast. I właśnie chociażby ta lokalność pokazuje, jak trudno dopasować popyt do podaży. No bo jeżeli nagle wszyscy Wałbrzyszanie zechcieliby się przenieść do takiego miasta jak Gdynia, no to skąd mają się jednego dnia znaleźć mieszkania w Gdyni dla wszystkich Wałbrzyszan? I zanim przejdę jeszcze do dalszych rozważań, to pragnę zauważyć, że popyt na mieszkania można zaspokoić poprzez ofertę mieszkań na sprzedaż albo poprzez ofertę mieszkań do wynajęcia. I teoretycznie bardzo często szybciej może zmienić się ta oferta mieszkań do wynajęcia niż oferta nowych mieszkań na sprzedaż. To powiązanie rynku najmu z rynkiem sprzedaży mieszkań ma również znaczenie dla cen mieszkań, bo jeżeli nagle ofert mieszkań do najęcia jest bardzo, bardzo dużo, no to czynsze spadają, a wtedy staje się konkurencyjnym do zakupu mieszkania rozważenie bycia najemcą. Ja wiem, że wiele osób uważa, że Polak chce mieć własność i wiele osób chciałoby mieć własność, ale jeżeli gdzieś okazuje się, że jest takie miejsce, gdzie po prostu nieruchomości do kupienia są drogie, a wynajem byłby tani, no to nic dziwnego, że ktoś zechce być najemcą. To oznacza, że na przykład gdyby rozwinęło się budownictwo mieszkań społecznych przeznaczonych na wynajem, albo gdyby naprawdę się rozwinęło budownictwo na najem instytucjonalny, w
wpłynęłoby ono na ceny mieszkań. Ale niektórzy oczywiście mówią o tym straszaku. Tak, wiele funduszy i wielu deweloperów teraz dla tych funduszy buduje mieszkania na wynajem i w związku z tym nie będzie mieszkań do kupienia. Tyle, że te informacje na dzień dzisiejszy, podkreślam na dzień dzisiejszy, o budownictwie społecznym oraz o tym takiej agresji, ataku funduszy budujących mieszkania na wynajem, to jest troszeczkę mit. Skala tego budownictwa jest niewielka. W Polsce mamy 16 milionów mieszkań, lokali mieszkalnych, a skala tego budownictwa na wynajem to jest może kilkanaście, czy też ponad 20 parę, czy tam 30 tysięcy. Może niedługo zbliżymy się do 50 czy 60 tysięcy w całej Polsce. A budownictwo społeczne, no to na razie jest w ogóle w powijakach. Dla porządku dodam, że o tych funduszach inwestycyjnych robiliśmy audycję, link na dole do strony z takimi audycjami, ale to, co tutaj powiem, to, że warto pamiętać o tym, że te fundusze inwestują w największych miastach w Polsce. One nie wchodzą w rynki, które są dziś słabe. Wiele też audycji zrobiliśmy o tym i odsyłam do nich, że rynek nieruchomości jest cykliczny, ale warto też patrzeć na ten rynek przez pryzmat tego, co jest dzisiaj, co będzie jutro, czyli powiedzmy w skali tego rynku za 2-3 lata i co będzie w dalszej przyszłości. I ważne jest też, że zupełnie inaczej musisz podchodzić do rynku, jeżeli kupujesz mieszkanie sam dla siebie na swoje własne potrzeby życiowe, a zupełnie inaczej musisz podchodzić do tego, jeżeli jesteś inwestorem. Dlaczego? No bo jeżeli kupujesz na swoje własne potrzeby życiowe, to moim zdaniem nie powinieneś czekać na to, że być może, podkreślam słowo być może, za 5 lat ceny nieruchomości będą niższe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie kupujesz przez ten czas mieszkania i nie wynajmujesz przez ten czas mieszkania, no to mieszkasz ze swoimi rodzicami, z teściową, nie mieszkasz samodzielnie. I pytanie jest takie, jeżeli dzisiaj stać Cię na kupno mieszkania, to czy chcesz przez 5 lat mieszkać ciągle u kogoś kątem, gniazdować, czy też chcesz mieszkać u siebie. Ja wiem, że podejście jest do tego różne, dlatego że na przykład badania Ministerstwa Rozwoju i Technologii pokazują, że w roku 2013 43,5% osób w wieku od 25 do 34 lat mieszkało razem z rodzicami. W roku 2023 to było 52,9% z różnych powodów, ale to zależy, czy wygodne życie u mamusi, która upierze i jeszcze da jedzenie, czy mieszkać chcesz samodzielnie. Decyzję musisz podejmować sam. Przyjrzyjmy się jednak czynnikom, które mogłyby wpłynąć na podaż mieszkań w tej kilkuletniej i kilkunastoletniej, czy też więcej nawet perspektywie. Jeżeli chodzi o najbliższe kilka lat, to takie czynniki jak demografia nie mają specjalnego znaczenia, do tej demografii jeszcze wrócę. Natomiast najważniejsze jest to, co dzieje się na przykład na budowach mieszkań i tutaj widzimy, że od w zasadzie roku, od 12 miesięcy mamy mocne hamowanie w budowach deweloperskich. Jeżeli to hamowanie będzie trwało jeszcze kolejny rok, no to za 2-3 lata po prostu podaż tych mieszkań może być znacząco niższa i może, podkreślam słowo może, to zderzyć się z niższymi stopami procentowymi, z naszymi wyższymi zarobkami, z naszą większą chęcią do kupowania. Skutek jest do przewidzenia. Mniej mieszkań na rynku pierwotnym, mniej nowych mieszkań, powód, żeby ceny wzrastały. Ale jak w wielu audycjach Wam już to mówiłem, polski rynek mieszkaniowy nie jest wolnym rynkiem. Na to, co tutaj się dzieje,
wpływają również decyzje polityczne. I na przykład, gdyby nagle nastąpiła zmiana prawa podatkowego, podatek katastralny, który byłby tak wysoki, że zniechęca do posiadania mieszkania, które nie jest wynajmowane, no to się wiąże też na przykład z podatkami od wynajmu. W ogóle sam system podatkowy, gdyby uległ zmianie, to mogłoby się okazać, że osoby, które kilka lat temu zainwestowały w mieszkania kupowane jak sztabki złota, jako lokatę kapitału, albo te mieszkania puściłyby na rynek sprzedaży, po prostu te oferty wróciłyby na rynek, no bo jeżeli ktoś ma 6 mieszkań i ich nie wynajmuje, sam nie używa, no to znaczy, że te mieszkania nie są tak naprawdę ofertą rynkową. Zwiększyłby ofertę, więcej ofert to znowu teoretycznie niższa cena. Mogłaby też razem z tą zmianą prawa podatkowego nastąpić zmiana polityki, a tak konkretnie ustawy o ochronie praw lokatorów, która mogłaby dać troszeczkę więcej pewności właścicielom mieszkań, że jeżeli trafią na problem, na najemcę, który nie płaci czynszu, to po prostu nie zostaną zostawieni sami sobie. Ja wiem, że oczywiście prawnicy powiedzą, tak, możesz wygrać proces, ale jeżeli wynajmujesz mieszkanie, to nie po to, żeby się procesować z kimś, tylko po to, żeby zarabiać. Dlatego też wiele osób, które na przykład odziedziczyły jakieś mieszkanie i ich dzieci mają dzisiaj na przykład 10 albo 13-15 lat, myśli sobie tak, no dobrze, mam fajnie mieszkanie dla moich dzieci, po moich rodzicach, dam to mieszkanie tym dzieciom, ale przez ten czas niech ono lepiej stoi puste, bo jak ja mam się bawić w kłopoty z tym najemcą, no to wolę nie mieć tych kłopotów. Ja też podkreślam, że czasami ludzie bardziej boją się tych najemców niż faktycznie powinni, ale to jest inna sprawa. Chcę tylko powiedzieć, takie zmiany w prawie, które z jednej strony grożą podatkami, jeżeli Twoje mieszkanie nie funkcjonuje na rynku, a z drugiej dają Ci łatwiejszą decyzję o tym, że chcesz je wynająć, również mogą wpłynąć na rynek mieszkań. I gdyby wpłynęło te wiele tysięcy mieszkań, które stoją dzisiaj puste na rynek, no to oczywiście ten rynek uległby również zmianie. Dodam jednak, że to, co często powtarzacie, taką informację, 2 miliony pustostanów w Polsce, też jest częściowo fikcją. Dlaczego? Dlatego, że z tych 2 milionów pustostanów wiele pustostanów znajduje się w miejscowościach, w których nikt nie chce mieszkać, albo są to nieruchomości takie, w których nikt nie chce mieszkać, nie tylko ze względu na ich stan techniczny. A co będzie wpływać na ceny mieszkań w takiej dłuższej perspektywie? No i tutaj warto wrócić do tego hasła, które już wcześniej wymieniłem, czyli do słowa demografia, a dodam do tego również imigracja do Polski oraz migracje wewnętrzne. Demografia dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych ma się fatalnie. Dla inwestorów też nie najlepiej, bo muszę powiedzieć tak, grupa osób najaktywniejszych zakupowo na rynku mieszkań to są osoby w wieku od 30 do 40 lat. W opisie załączę Wam link do audycji i do wykresów, które pokazują tą sytuację demograficzną. Niemniej jednak tutaj zreferuję ją w skrócie. Otóż dziś ta grupa zakupowa będzie się zmniejszać i to będzie się stale zmniejszać i to nawet wręcz dramatycznie zmniejszać. Coraz mniej osób będzie wchodzić w ten przedział zakupowy i to nie jest zmiana o 1000 czy o 2, tylko to jest zmiana o miliony. I jeżeli patrzysz na skalę całego kraju, całej Polski, to jeśli jest to tak wielka zmiana i jeszcze ci ludzie w dodatku
nie tylko, że będzie to mniejsza grupa, to jeszcze będą posiadali mieszkania odziedziczone po rodzicach lub po dziadkach, no to pytanie, jak możesz się spodziewać, że za 20 lat albo za 15 lat będzie jakiś nagły przypływ zainteresowania nowymi mieszkaniami? I dodam od razu, że sytuacja nie jest taka prosta, bo bardzo często na przykład te dziedziczone mieszkania są nie tam, gdzie ci ludzie chcą mieszkać. Warto też spojrzeć się na przykłady różnych krajów. No, Polska nie jest jakąś wyspą na świecie, możemy spojrzeć się na to, co dzieje się na świecie. I tak na przykład, jeżeli ktoś kiedyś był w Portugalii, to wie, że mieszkania nad oceanem czy na Maderze są horrendalnie drogie. Podczas gdy domy w górskich regionach można kupić za przysłowiowe 1 euro. Dlaczego? Bo nikt tam nie chce mieszkać. I tak w takiej jednej Portugalii, małym w sumie kraju, mamy dwa zupełnie różne rynki nieruchomości. Podobnie jest w Hiszpanii, a we Włoszech kiedyś Toskania była miejscem, z którego ludzie uciekali, a domy były tam śmiesznie tanie, ale to kiedyś, to znaczy 10 lat temu. A potem nagle przyszła moda na Toskanię i w niektórych miastach, miejscowościach Toskanii zjawili się zamożni emeryci wykupujący mieszkania, te stare domy. Zresztą dodam, wykupowali domy w takich miejscach, w których rodowici Włosi nie chcieli mieszkać, bo po co mieszkać na wzgórzu, jak można mieszkać w dolinie w porządnym, nowym domu. I w Polsce też są podobne zjawiska. Są miejsca, do których ludzie się chcą przenosić, a są takie miejsca, w których nie chcemy mieszkać. Polska też powoli staje się krajem turystycznym i o tym też należy pamiętać. Ale to jest to, o czym mówiłem na początku. To jest jakiś czynnik lokalny. Ale zauważcie też, że wszystko, o czym mówię, ma odniesienie do tej jednej rzeczy, którą pokazuję na tej grafice. Popyt w nieruchomościach może zmienić się nagle. Mogą się zmienić ustawy, czy to przepisy dotyczące praw lokatorów, czy to na przykład ustawy podatkowe. Może się zmienić sytuacja polityczna wokół Polski. Mogą nastąpić jakieś inne gwałtowne zmiany, obniżki stóp procentowych, to co pamiętamy, szalone pomysły kredytów dotowanych. Wszystko to może się zmienić nagle. Natomiast podaż mieszkań na rynku nagle się nie zmienia. Dziś mamy sytuację taką. Podaż mieszkań jest stosunkowo duża. Ludzie, niektórzy, którzy sprzedają na rynku wtórnym, ciągle pamiętają stare ceny i nie chcą z tych cen spuszczać. Ich upór skutkuje tym, że dłużej szukają nabywców. Ale zawsze powstaje takie pytanie, jak długo oni mogą trzymać się tej swojej ceny? Czy życie podyktuje im to, że już dziś w zasadzie to już trzeba przestać się upierać, obniżyć cenę i sprzedać to mieszkanie? Czy też życie im powie, dobrze, ale niedługo nastąpią obniżki stóp procentowych, więc będzie więcej nabywców, więc po co ja mam tę cenę obniżać? I jeszcze jedna istotna informacja. Jeżeli rozmawiamy o cenach, to musimy się zastanowić, jaka jest różnica między czymś, co nazwałbym ceną nominalną, czyli tą wyrażoną w złotówkach za 1 metr kwadratowy mieszkania, a realną wartością tego mieszkania w porównaniu do innych dóbr, czy też do zarobków, czy na przykład w ogóle z uwzględnieniem inflacji. To są różnice bardzo istotne, bo na przykład sama rosnąca inflacja powoduje, że wszystko drożeje i w tym mogą również drożeć mieszkania. Zwracam uwagę, że położyłem akcent na słowo mogą. Mogą, to znaczy mogą, ale nie muszą. Jeżeli chcesz
działać na rynku nieruchomości, czy to na własne potrzeby, czy inwestując, pamiętaj o tej podstawowej zależności. Popyt na mieszkania może zmienić się z dnia na dzień. Może nagle wzrosnąć i może nagle zupełnie upaść. A podaż niestety nie nadąża w tempie za zmianą popytu. To jest klucz do wiedzy o rynku nieruchomości. Pamiętaj też o pozostałych rzeczach, w tym lokalności i tych innych, które wymieniłem, podatności na przykład na decyzje polityków. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał. Przypominam, że w opisie oraz w przypiętym komentarzu znajdziesz linki do audycji, gdzie omawiam bardziej szczegółowo niektóre kwestie poruszane w tym krótkim filmie. No i cóż, trzymajcie się i nigdy nie oceniajcie rynku nieruchomości poprzez perspektywę własnych marzeń.